Czym my właściwie, jak Ty to widzisz, czym my właściwie jesteśmy? To też w taki sposób graficzny. Opisywałem, czym jest świadomość. Świadomość jest, nie wiem, jest wszystkim. Jest wszystkim, jest niczym, w jakikolwiek sposób ją opiszę, choćby to był najwspanialszy opis na świecie i bym zebrał wszystkie najwspanialsze opisy wszystkich istniejących przymiotów, to świadomość i tak będzie czymś znacznie więcej. Plus będzie wszystkimi czasami i będzie żadnym czasem. I teraz świadomość jest czymś, co jest. Nie wiem, co jest i wątpię, żeby ktokolwiek wiedział. Aczkolwiek mogę to poczuć, ale w żaden sposób nie potrafię tego wytłumaczyć. I teraz ta świadomość, opisując dla intelektu w sposób bardzo prymitywny, ta świadomość postanowiła bawić się, więc podzieliła się na nieskończenie wiele cząsteczek, ale tak naprawdę nie podzieliła się. To tak samo jakby wziąć na przykład jezioro albo ocean, który jest wodą. I ten ocean by się podzielił na nieskończenie wiele albo na bardzo dużo kropelek. Czy to są takie krople, czy takie miniaturowe, to już można dyskutować. Ale podzielił się na ilość tych kropelek. Czyli każda z tych kropelek poczuła się indywidualnością. Aha, ja jestem teraz ja. Prawda? Tak naprawdę to ja, ta kropelka, jest tym oceanem, tym jeziorem. Prawda? No bo jak tu odróżnić, czy to jest kropelka, czy nie? Ale w rzeczywistości ta kropelka poczuła samoświadomość. No i postanowiła też zabawić się. I teraz ten ocean, który się składa z nieskończonej ilości tych kropelek, albo z bardzo dużej ilości tych kropelek, ma możliwość bawienia się, doświadczania na tyle sposobów, ile istnieje tych kropelek. Czyli przeogromna ilość możliwości doświadczeń, zabawy, tworzenia życia i tak dalej. Każde to ja stworzyło, no bo tak, ja jestem ja umiem wszystko, potrafię wszystko, jestem wszystkim, więc co ja mam robić? No nie mogę nic innego zrobić, jak tylko uprymitywnić się maksymalnie i zapomnieć o tym, czym naprawdę jestem, bo jak będę pamiętać, to nie ma żadnej zabawy. Ja wszystko wiem, wszystko potrafię. Nic nie zrobię. Więc to ja buduję narzędzia. Buduję umysł. To jest takie narzędzie iluzoryczne, wyimaginowane, wymyślone w umyśle, w tym ja. I mówi, to narzędzie to jest narzędzie, które ma tworzyć życie, materię, czas, przestrzeń, wodę, królika, płytki, wszystko, co istnieje, ma tworzyć. No więc tworzy. My żyjemy w tym takim świecie gęstym, materialnym, mamy ciała gęste, takie materialne, z czego wnioskujemy, że ten nasz umysł stworzył taki świat, stworzył takie ciało. Oczywiście, gdzie on to stworzył? No on tylko pomyślał, to jest tylko taki program, który on stworzył sam w sobie, prawda? Czyli tak, jest świadomość, ta świadomość ma indywidualną kropeleczkę, to jest ja, to ja w swojej wyobraźni stworzyło narzędzie, którym jest umysł, a ten umysł w sobie stworzył ciało i cały ten świat materialny. Czyli tak naprawdę to jest jedna wszystko wielka iluzja, prawda? Jedna taka zabawa. Ale czy na końcu to nie chodzi o to, żeby ta kropelka zrozumiała, że jestem oceanem? Ona nie musi rozumieć, bo ona już wszystko wie, ona już wszystko potrafi. Jej nie pozostało nic innego, jak bawić się. Jak ty umiesz wszystko, potrafisz wszystko, nie ma niczego, czego nie znasz, nie ma niczego, czego nie umiesz, masz wszelką potęgę, to co byś chciała robić? Ale zobacz, my jesteśmy tutaj w świecie materialnym. Jesteśmy pozasłaniani. My tutaj. to znaczy kto albo co? Ja na przykład, tak? Ale ja to znaczy co? Ciało fizyczne, ciało fizyczne. Tak. Jestem i nie, to jest odwrotnie. Ja chodzę, ty tu pracuję, nie jesteś. robię i tak dalej. Ty tu nie jesteś. To ciało i ten umysł jest w umyśle, który ja stworzyło. To jest tylko wyobrażenie.
No widzisz, staram się jak mogę. Nie mogę tego wytłumaczyć. Ja powiedz to, co się manifestuje w Twojej osobie. To coś tam w środku, czego nie potrafimy nazwać i nawet chyba trudno byłoby znaleźć nazwę. Gdzie to wraca, kiedy ciało opuszcza? To nigdzie nie wraca, bo to jest wszędzie. To jest wszystkim. Ta cząstka, to ja, jest świadomością, jest tym ocean. Ta kropelka jest tym oceanem, ten ocean jest tą kropelką. My w naszym umyśle dzielimy ocean wielki, kropelka malutka. W rzeczywistości nie ma tych podziałów. To jest twór umysłu. Nie ma czasu, nie ma przestrzeni. To jest wyobrażenie tylko. Nie ma wielkości. W którymś momencie ta iluzja się kończy, prawda? Ta iluzja bycia tutaj, uczestniczenia w tej różnorodności, którą mamy, to się kończy. No, kończy się tym, że kończy się życie, prawda? I co dalej? Człowiek umiera, tak? Człowiek umiera, to znaczy, że w programie tego umysłu jest zmiana okoliczności materialnych. Czyli jedno ciało zostaje odsuwane na bok, umysł pozostawia to ciało i tworzy sobie następne, żeby kontynuować zabawę. Nieskończoność? Aż się znudzi. Wiesz, ja nie wiem, dlatego że ja jako ten umysł, ja w tej chwili posługuję się intelektem, ja nie wiem. A jeżeli dochodzą do mnie informacje od ja, to ten umysł nie jest w stanie tego wytłumaczyć. A nawet jak tłumaczę, to ja wiem, że nie potrafię tego wytłumaczyć.